W 5. filmie zobaczymy kilka rozwiązań, jak poszło z Perem, Paulem i Espenem. Po wyjściu z więzienia Per dostaje obiecaną pracę jako kierowca ciężarówki. Przez pewien czas pracuje w nadgodzinach i ma małe mieszkanie poza centrum miasta. Zawarł umowę o spłatę długu ze swoimi wierzycielami i spłaca jak najwięcej według listy kolejności wierzycieli. Będzie to kilka trudnych lat, bez drogich wakacji i innych ekstrawagancji. Czuje jednak, że jego życie codzienne jest uporządkowane. Dostaje mniej ponagleń ze strony wierzycieli, nie musi się bać otwierania listów i w nocy sypia spokojnie. Espen wprowadza się z powrotem do rodziców, dostaje pracę sprzedawcy i mógłby spłacić cały dług, ponieważ nie płaci za mieszkanie. Ale nie chciało mu się skontaktować ze wszystkimi wierzycielami, ani wtedy, kiedy siedział w więzieniu, ani teraz, kiedy jest na wolności. Uważa, że zasługuje na trochę przyjemności i na życie jak wszyscy inni. Espen wynajmuje nowy samochód od kolegi, umawia się, że wszystkie jego pieniądze będą szły na spłacanie samochodu. To znaczy, że nie zostanie mu już nic dla innych wierzycieli. Zapomniał, że odszkodowanie za wyrok dotyczący aktu przemocy ma największy priorytet i państwo zaczyna mu ściągać pieniądze z pensji. Dlatego nie może spłacać samochodu. Jego były kolega zabiera samochód i Espenowi dług się jeszcze bardziej powiększa. Szybko odnajduje swoich starych kolegów i rozpoczyna długą zabawę. Po roku jest z powrotem w więzieniu. Paul zaczyna spłacać dług mieszkając w mieszkaniu przejściowym, ale czasami się zastanawi, jaki to ma sens. Spłacanie takich małych sum za taki duży dług. Czy to płacenie ma sens, jeśli czujesz, że to jest tylko kropla w morzu? Tak, jeśli będziesz się ubiegał o umowę wierzycielską, nacisk będzie położony na to, czy płaciłeś stosownie do swoich możliwości, czyli najwięcej jak mogłeś. Jest nawet lepiej zapłacić 50 koron miesięcznie, niż nie płacić w ogóle. Wykazujesz wtedy wolę płacenia. Jeśli nie możesz płacać, powinieneś wysłać swój budżet i dokumentację wykazującą, że masz ujemny bilans. To udowodni, że próbujesz robić to, co jest właściwe. Po zwolnieniu z więzienia Paul zaczyna chodzić do szkoły, żeby łatwiej znaleźć pracę. Paul nie ma doświadczenia z normalnym życiem, także na początku musi mieć pomoc z korzystania z banku internetowego i gospodarowania swoimi pieniędzmi, tak żeby nie zaciągnąć nowego długu. Składa podaniem o umowę wierzycielską do komornika sądowego kilka miesięcy po uwolnieniu. Tu będzie kładziony nacisk na możliwości powrotu jego do normalnego życia i po jakimś czasie podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Umowa wierzycielska jest ważna przez 5 lat, a potem pozostały dług zostanie skreślony. Najważniejsze, ma dobrą relację z córką, która teraz zaczęła chodzić do szkoły. Widzieliśmy teraz, co Per, Paul i Espen zrobili ze swoimi długami. Jak ty będziesz negocjował ze swoimi kredytorami, musisz mieć pełne zestawienie długów, dochodów i niezbędnych wydatków. Jeśli ubiegasz się o umowę wierzycielską, przysługuje ci porada od komornika. Dodatkowo możesz ubiegać się o doradztwo finansowe z NAF-u albo zadzwonić na ich telefon. Bez względu na rozwiązanie, uporządkowanie długów zajmuje z reguły kilka lat, dlatego powinnaś mieć wyraźny cel, o którym będziesz pamiętał przez cały czas. Książka pod tytułem Praca nad długami wyjaśnia, jak się możesz sam za to zabrać. W teczce znajdziesz wzory i formularze do wypełnienia. W broszurze z wyjaśnieniami znajdziesz ważne numery telefonów oraz wytłumaczenie słów i wyrażeń. Na sam koniec, jeśli masz chęć zrobienia porządku ze swoim długiem, ale wątpisz, czy ci się to uda, wiedz, że my w siatce kontaktowej po wyjściu z więzienia spotykamy corocznie wiele osób, którym udaje się osiągnąć kontrolę nad długami, ponieważ ciężko pracują przez dłuższy czas i proszą o pomoc, kiedy tego potrzebują.